Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Brać, obrać, wybrać, zabrać, przebrać, ubrać, rozebrać. Co to znaczy? W tej lekcji i w następnej lekcji dowiecie się, co znaczą te wszystkie czasowniki. W tej lekcji dzisiaj nauczycie się, co to znaczy ubrać się, rozebrać się i przebrać się. Wersje z się i bez się. A w następnej lekcji nauczycie się, co to znaczy wybierać, wybrać się albo bez się, zabierać, zabrać, zbierać, zebrać, odbierać, odebrać i obierać, obrać. Po polsku mamy dużo różnych czasowników z prefiksami. Na przykład będzie prefiks z, za, o, prze, przy, w, we. Dużo różnych prefiksów. Dzisiaj i w następnej lekcji czasowniki z prefiksami z bazą brać, ale mam też dwa inne filmiki, gdzie mówię o czasownikach z prefiksami. Jeśli jeszcze nie znacie tych lekcji, bo ta pierwsza jest bardzo stara, ale bardzo dobra, to linki są w opisie filmu. Pierwsza lekcja to są czasowniki na bazie chować, na przykład zachować, przechować, schować, wychować też, a druga lekcja to są czasowniki na bazie mówić, na przykład odmówić, zamówić, wymówić i wszystko jest w tych filmikach, w tych lekcjach. Linki są na dole w opisie. Baza czasowników, o których dzisiaj będziemy mówić, to jest brać. Ale uwaga, kiedy macie czasownik brać, to take, to forma dokonana to jest wziąć. Tak, wziąć. Piszemy to tak i mówimy wziąć. I mam też bardzo fajną lekcję z praktycznymi frazami, z czasownikiem brać, wziąć. Bo możemy na przykład brać prysznic. Po polsku można też brać ślub, czyli dosłownie, literalnie to take wedding. Tak mówimy, to get married. Brać ślub, ale można też brać udział. Co to znaczy brać udział? To znaczy to take part, to participate. I jeśli Wy chcecie brać udział w kursie języka polskiego w mojej szkole online, to pamiętajcie, że możecie dołączyć w każdym momencie. Nie musicie czekać na nowy semestr. Po prostu skontaktuj się ze mną, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji. Ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie i będziesz uczyć się polskiego i coraz lepiej mówić po polsku. Mówiłam, że brać to forma aspektu niedokonanego, a wziąć to forma aspektu dokonanego. A dzisiaj będziemy mówić o tych czasownikach. Ubierać się, ubrać się, rozbierać się, rozebrać się i przebierać się,
przebrać się. Pierwsza kolumna, ta kolumna po lewej stronie, to jest aspekt niedokonany. Druga kolumna, druga forma, to jest forma aspektu dokonanego. No i zobaczcie, brać, kiedy mamy brać, wziąć, to brać to jest forma aspektu niedokonanego, ale tutaj brać to jest element aspektu dokonanego. Ubrać, rozebrać, przebrać to jest aspekt dokonany. A ubierać, rozbierać, przebierać to są formy aspektu niedokonanego i mamy tutaj zawsze element jaki? Bierać, ubierać, rozbierać, przebierać. To jest zawsze, kiedy macie prefiksy, baza aspektu niedokonanego to będzie bierać, baza aspektu dokonanego to będzie brać. A jeśli nie wiecie, co to znaczy aspekt dokonany, niedokonany, o co chodzi, to mam bardzo, bardzo dobrą, praktyczną lekcję dla Was. Tutaj jest 17 minut. Jak to wszystko działa? Jak działają czasy w języku polskim? Proszę obejrzeć, jeśli nie rozumiecie, co to jest aspekt niedokonany i dokonany. No dobrze, ale co to znaczy ubierać się, ubrać się? Myślę, że wiele osób, które to oglądają, wie. Ubierać się to znaczy założyć ubranie. Ja dzisiaj ubrałam się w bluzkę w kwiaty. Więc ubierać się, ubrać się to założyć ubranie. Założyć bluzkę, założyć spodnie, założyć sukienkę. A ubierać, ubrać bez się? Posłuchajcie przykładu. Ola ma malutką córeczkę i często ubiera ją w kolorowe sukienki. Ubierać możemy inną osobę. Ola ubiera swoją córeczkę. Córeczka to jest takie słodkie słowo, które znaczy córka, a malutka to znaczy bardzo mała. To znaczy, ja ubieram się sama, ty ubierasz się sam albo sama, ale możemy też ubrać inną osobę, na przykład dziecko. Po polsku też mówimy, że ubieramy choinkę. Kiedy jest Boże Narodzenie, to wcześniej ubieramy choinkę, to znaczy dekorujemy choinkę. No dobrze, więc mam ubranie, ale kiedy będę chciała iść spać, to muszę zdjąć ubranie i to znaczy, że muszę się rozebrać. Rozbierać się, rozebrać się to jest opozycja, po polsku przeciwieństwo. Przeciwieństwo. To jest przeciwieństwo słowa ubierać się, ubrać się. Na przykład lekarz może też mówić: proszę rozebrać się od pasa w górę. To znaczy, że muszę zdjąć bluzkę albo koszulkę. Rozebrać się od pasa w górę. A rozbierać, rozebrać bez się to oczywiście znaczy rozebrać inną osobę. Ola chce wykąpać swoją córkę i rozbiera ją. I widzicie, tutaj prefiks ma dwie formy. W formie
niedokonanej rozbierać się mamy tylko roz, a w formie dokonanej rozebrać się mamy roze. Dlaczego? Bo potem mamy dwie spółgłoski b, r. I łatwiej jest mówić rozebrać niż rozbrać. Dlatego często ten prefiks będzie miał jeszcze dodatkowe e. Nie tylko roz, ale roze, kiedy potem mamy minimum dwie spółgłoski. A co to znaczy przebierać się, przebrać się? To znaczy zmienić ubranie. Na przykład, kiedy idziemy spać, to rozbieramy się i ubieramy się w piżamę, to znaczy przebieramy się. Można powiedzieć, przebieramy się w piżamę. Inny przykład. Byłam na siłowni i jestem spocona. Muszę wziąć prysznic i się przebrać. Oczywiście przebierać, przebrać bez się to znaczy zmienić ubranie komuś innemu, innej osobie. Na przykład Ola ma córkę, już wiecie, ta córka jest bardzo mała, na przykład ma rok. I po obiedzie córka Oli jest cała brudna, dlatego Ola musi przebrać córkę po jedzeniu. Ale uwaga, czasownik przebrać się ma też drugie ciekawe znaczenie. Posłuchajcie. Za co się przebierasz na Halloween? Przebieram się za Babę Jagę. To jest Baba Jaga po polsku. Drugi przykład. Nie możesz iść na ten bal w garniturze. To jest bal kostiumowy. Musisz się przebrać. Przebierać się, przebrać się za kogoś, na przykład za Babę Jagę, albo przebierać się w coś, na przykład w kostium, to znaczy założyć inne, dziwne ubranie. Założyć jakiś kostium. Można też przebrać bez się kogoś. Na przykład też Ola może przebrać swoją córkę w kostium, kiedy idą na Halloween czy na jakiś bal. Teraz już wiecie dokładnie, co to znaczy ubierać się, ubrać się, rozbierać się, rozebrać się i przebierać się, przebrać się. A w następnej lekcji nauczycie się, co to znaczy wybierać, wybrać się albo bez się, zabierać, zabrać, zbierać, zebrać, odbierać, odebrać i obierać, obrać. Jeśli nauczyliście się czegoś nowego z tej lekcji albo generalnie z mojego kanału, to proszę Was o wsparcie. Możecie to zrobić po prostu przez donację, link jest w opisie, albo możecie też kupić jeden z moich kursów wideo na mojej stronie. Są tam różne kursy na różnych poziomach. polishwithdorota.pl. Sprawdźcie, na pewno coś będzie dla Was przydatne, to znaczy praktyczne. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam na następną lekcję języka polskiego.